Ja nigdy nie uprawiałam takiej dziedziny humanistyki, ani w podobny sposób, bo nawet bym nie potrafiła, jak to robił Henryk Markiewicz. Więc w tym sensie absolutnie bym się nie poczuwała do tego, że jestem jego następczynią i w związku z tym spadkobierczynią. Nigdy nie wyobrażałam sobie jak gdyby takiej innej egzystencji, chociaż to może zabrzmi trochę pompatycznie, niż życie wśród książek. Wyszła z tradycji domu profesorskiego, gdzie trudno było sobie w ogóle wyobrazić inny styl i inny rodzaj życia. Wyrosła w własnej bibliotece. Gdzie myśmy w domu mieli po kilka tysięcy książek. I książki to było wszystko po prostu. To była telewizja, to był pretekst do rozmowy. Książki dawały taką rękojmię innego świata. Ale też czytaliśmy te książki emocjonalnie. Ja pamiętam, jak ja czytałam Buddenbrooków Tomasza Manna, to mi się zdawało, że ja tam przychodzę na kolację w domu, że ja jestem członkiem rodziny. Moje pokolenie wychowało się w dosyć trudnym czasie i w dosyć konfliktowym czasie. Byliśmy jednak dziećmi powojennymi, dziećmi, które miały bardzo, że tak powiem, mało możliwości takich czysto życiowych, mimo że ja pochodziłam z domu, który zawsze uchodził za dom uprzywilejowany. Ale przecież jednak niedaleko za naszymi plecami była i wojna, i okupacja, i to wszystko, co działo się wtedy i w polskich rodzinach, i w środowiskach polskiej inteligencji. Więc te dzieci, dla których udało się stworzyć takie uniwersum, taki ich mały świat, który był innym światem niż ten świat, powiedzmy sobie, lat 50. i trochę wcześniejszych. To był wielki dar losu. Poznałyśmy się na pierwszym roku i byliśmy w tej samej grupie. Byliśmy grupą gadatliwą, wymądrzającą się. Dodatkowo jeszcze wszyscy wiedzieli, że w tej grupie jest córka profesora Wyki. Dla wielu z nas, młodszych trochę kolegów Marty, Marta też była jak gdyby częścią legendy. Była to jednak córka profesora Wyki. To znaczy, ja nie pamiętam dokładnie, jak poznałem Martę Wykę, ale chyba nie poprzez plotkę czy pogłoskę, tylko po prostu osobiście ją poznałem. Jeszcze na szczęście nie istnieje kodeks bycia córką profesora. Oczywiście, że na pewno wpłynęło to na wybór studiów. Wychowałam się, wyrosłam w określonym środowisku, wśród określonych ludzi, wśród określonych rozmów i wobec tego wydawało się takie dosyć naturalne, że ja będę studiowała polonistykę. Na pewno wiedziałem, że jest taka udana bardzo córka Kazimierza Wyki, a później zaczęliśmy się spotykać, także ten mit szybko się zamienił w rzeczywistość. Nie zawsze zdarza się to humanistyczne, profesjonalne następstwo pokoleń, ale już dla tych następujących po tych ojcach, mistrzach, to nie jest to specjalnie wygodna sytuacja. Ja zresztą wielokrotnie to mówiłam. Chodzi o wygodę umysłową i chodzi o wygodę emocjonalną, że mianowicie to też jest pewien stygmat. I to jest pewien stygmat, który nie zawsze działa w sposób pozytywny. Słowem, to jest taki stygmat, który się próbuje przewalczyć, żeby ten nasz mój własny głos był słyszalny. Życie Marty Wyki jest
jakoś niezwykłe przez to, że ona zaczynała swoją pracę w cieniu ojca. To musiał musiało jej to ułatwić początek, ale też było czymś bardzo trudnym. Wywodziła się z domu, który dawał jej określoną rodzaj kultury i oczywiście miała ten bagaż fantastyczny, intelektualny. Często ludzie tego nie mają, prawda? Zaczynają od zera. Marta Wyka właśnie kontynuowała, oczywiście nie dosłownie, bo nie da się kontynuować dosłownie pracy Kazimierza Wyki. Starałam się kształtować mój umysł i moje pisanie i jakieś różne moje przedsięwzięcia, nie w jakiejś ścisłej konsultacji z moim ojcem. Myślę, że nie było wiele buntu w jej decyzji. A musiało to być trudne, bo musiała sobie znajdować takie pola, gdzie jego nie było, prawda? Czy gdzie nie jego działalność krytyczna nie zaznaczyła się tak mocno. Ja takich problemów w ogóle nie miałem, bo mój ojciec debiutował książką o nadajnikach radiowych, więc ja nigdy nie miałem tutaj, nie wchodziłem na jego teren. A z drugiej strony oczywiście takie obciążenie, no to jest córka profesora Wyki, wobec tego może sobie pozwolić na to, żeby być mniej przygotowana. Ale to nie Marta, bo Marta była zawsze przygotowana znakomicie i do tej pory jest. Cokolwiek robi, to jest doskonale wie o wszystkim, o czym będzie mówiła, o czym będzie pisała, o kim będzie pisała. Odnalezienie się w tym środowisku, moim zdaniem niełatwej sytuacji, bycia dzieckiem sławnej osoby, tak, w tym środowisku. I mam wrażenie, że pani profesor Wyka udało jej się dokonać tego, żeby wyrobić sobie własne nazwisko, tak, że jakby nikt świadomy tego, co się dzieje w literaturoznawstwie, nie pomyli tych nazwisk. Marta zadebiutowała jako krytyk literacki. Takim artykułem opublikowanym na łamach Współczesności, to wtedy było bardzo takie awangardowe pismo, bardzo ważne. Pamiętam, że to przeczytałem z dużym takim, jeszcze byłem studentem, nie wiem, może pierwszego, może drugiego roku, może pierwszego raczej, kurz na poezji. Kiedy ona pokazała, jak, że tak powiem, ta nowoczesność wychodzi z odkurzania takich rzeczy, kiedyś były, a potem zostały przez okres tego socjalizmu strasznego zapomniane. To był rasowy artykuł krytyczno-literacki. Wybierała też sobie zawsze takie na przedmiot swoich badań takie postacie, właśnie takie, czy też takie problemy, które by miały nieco właśnie szerszy zasięg niż historyczno-literacki. Myślę, że to, że pani profesor zajęła się twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie jest przypadkiem, że ten rodzaj takiego inteligenckiego zmysłu komizmu, autoironii, ironii, dystansu, ale też no właśnie nie mającego charakteru jakiegoś takiego rechotu, prawda, dyskretnego, powściągliwego. No jakoś to wydaje mi się nieprzypadkowe ten wybór. I ta rewolucja właśnie od krytyki, od historii literatury przez krytykę literatury do czegoś, co w gruncie rzeczy nazwałabym historią idei, takim pewnym ukierunkowaniem antropologicznym badań literaturoznawczych, to jest moim zdaniem to, co jest najcenniejsze właśnie w całej drodze naukowej profesor Marty Wyki. Z jednej strony ona jest niesłychanie rzetelnym badaczem, po drugie umie pisać, co jest wcale nie takie oczywiste w wypadku pracowników naukowych, to znaczy ma znakomity styl pisarski, a to, co pisała w swoich książkach bardziej popularnych, no to jest sama radość czytać.
Nie mówię, że nie jest radością czytać jej książek naukowych, ale to świadczy o jej zdolnościach literackich. Wielu z nas zajmujących się literaturą drzemie taka potrzeba pisania. Bo przecież trzeba pamiętać, że pani profesor napisała 3 książki autobiograficzne, właśnie Krakowskie dziecko, Przypisy do życia i Przypomniałam sobie. I ta swoista trylogia, właśnie to jest nie tylko trylogia krakowska, ale też taka trochę też powiedziałabym i autobiografia intelektualna, to jest też panorama właśnie tych kilkudziesięciu lat rozwoju literaturoznawstwa, ale też przede wszystkim rozwoju pani profesor, która właśnie obok tego, że jest naukowczynią, uprawia literaturę. Ponieważ pani profesor Wyka ma z czego czerpać, to mam wrażenie, że to połączenie, tak, że robi to bardzo ciekawie i to połączenie życia uniwersyteckiego i życia osobistego i legendy rodzinnej, legendy Kazimierza Wyki jest w tych książkach bardzo ciekawie zrobione. Znaczy widać, że da się być literaturoznawcą, który też zaczyna pisać literaturę i to, że właśnie wie, jak ona w cudzysłowie powinna być zrobiona, jest czymś, co w tym wszystkim pomaga. A z drugiej strony widać w tym taką pewną, moim zdaniem, dobrze zrozumianą pokorę wobec literatury. Wydaje, że wbrew takim obiegowym opiniom, że moje pokolenie, czy tam moja formacja miała ograniczone możliwości w dostępie do źródeł wiedzy, ja uważam, że wcale tak nie było i że należeliśmy i być może dalej należymy, aczkolwiek nie mamy już głosu decydującego, do pokolenia bardzo dobrze wykształconego, które po prostu umiało, choć czasem bywało to niełatwe, tę wiedzę zdobywać i mieć dostęp i do czasopism, i do książek, i do pewnych takich dziedzin wiedzy, które się określa tutaj na przykład w bibliotece, czy określało Jagiellońskiej resami, ale jednak nie była to bariera, której nie można by było pokonać. A ponieważ po prostu życie było inne, ponieważ żyliśmy przed epoką cyfryzacji cywilizacji, więc wobec tego to były dla nas nie tylko, że tak powiem, jak nie było to tylko pole walki, ale też i zdobywania, ale też pole takiej intelektualnej przyjemności. I mnie się wydaje, że wszystkie, oczywiście te osoby, z którymi się kontaktowałam, z mojego pokolenia, które wybrały nieco podobną drogę do mojej, nie mają i nie miały żadnych, że tak powiem, luk w swoim wykształceniu, które by były spowodowane opresją zewnętrzną, krótko mówiąc. Być może ja mówię tylko oczywiście o osobach, które ja znam i z którymi miałam okazję się kontaktować. Nie mówię o wszystkich. Jeśli chodzi o marzenia, no rzeczywiście takim marzeniem, które moje pokolenie i ja też osobiście nie mogło go spełnić, to pewnie były jednak podróże. Były podróże, bo wszyscy mieliśmy poczucie tego zamknięcia i tych trudności, które trzeba przekroczyć i z którymi się trzeba pogodzić, więc być może marzyliśmy o dalekich podróżach, których nigdy albo w małej części udało się nam spełnić. Ale żadnych takich innych marzeń, muszę powiedzieć, ja nie posiadałam. Widać, nie jestem dobrą marzycielką. Ja byłem przyzwyczajony do tego, że jak ja biorę udział w dyskusjach literackich, no na ogół to były dyskusje takie w prasie potem drukowane, więc i tak to się potem przecież redagowało na nowo.
to ja byłem impulsywny, krzykliwy, przerywałem. Przychodziło mi nagle coś samemu sobie, przychodziło mi nagle coś do głowy. Taki byłem ekspresyjny młody intelektualista. A u Marty właśnie wciąż takiego spokoju, panowania, że myśl się sama ułoży, jeżeli człowiek traktuje ją spokojnie, jeżeli na nią nie krzyczy, tylko pozwala jej się wyłożyć i rozwinąć. To jest to, co ja sobie podglądałem u Marty. W tym, co pisała Marta Wyka, uderzała mnie nie tyle skromność, bo to nie jest skromność, ale większa rzeczowość. Tak właśnie. Ja nie miałam żadnych zajęć w czasie studiów z panią profesor Martą Wyką, ale potem jak już się okazało, że kończą u niej doktorat, to wszyscy mówią, ale nie bałaś się? Więc nie bałam się, bo nie miałam żadnych doświadczeń, tak? Ale rzeczywiście pani profesor Marta Wyka, z tego jak mówią, należała do takich wykładowców, przed którymi odczuwano duży respekt. Być może, że jestem symbolem starej profesury krakowskiej, ale jakoś no, jak gdyby nie do końca się do tego poczuwam. Może dlatego, że ja się bardzo zawsze interesowałam i dalej się interesuję jednak literaturą współczesną i bardzo się staram, żeby się od niej nie oddalać. Są różne prywatne pasje Marty Wyki, o których wiem i które oczywiście też może nie do końca wpisują się w taki właśnie portret statecznej pani, poważnej pani profesor, budzącej dystans czy szacunek. A oczywiście literatura współczesna wymaga innej trochę lektury, wymaga innego nieco spojrzenia i wymaga takiej czujności, ponieważ poczucie pewnego bezpieczeństwa, które zapewnia nam ten status dziedziczenia po kimś, to poczucie pewnego bezpieczeństwa może być bardzo złudne. Może być bardzo złudne, może, że tak powiem, uśpić nasz umysł i zrobić nas osobnikami, co prawda ulokowanymi w jakiejś hierarchii, ale coraz mniej wrażliwymi na świat, który nas otacza i na literaturę, która jest przecież zawsze pochodną tego świata. Wiem, że takim jej hobby to jest literatura kryminalna, prawda, którą namiętnie czyta. No i właśnie pisanie wierszy, pastiszów, trochę parodii rozmaitych poetów. Ja jestem osobą, która się również wyłania z pewnego chaosu, ale uważam, że jest to chaos pozytywny i żeby ten chaos porządkować, ale w jakiś nieco inny sposób, ja przed laty zainicjowałam i założyłam pierwszą katedrę krytyki literackiej i byłam przez ileś tam lat kierownikiem tej katedry. No więc oczywiście nie znam całej tej twórczości, podejrzewam, że mogą być tam właśnie jakieś wierszyki bardziej kąśliwe i złośliwe, no ale ta książka, te wiersze no, pokazują taki też, powiedziałbym, artystyczny rys osobowości Marty Wyki, rys komiczny, rys zabawowy, który, no i taki rys chyba, myślę, dobrego obserwatora innych ludzi. Oczywiście takich sytuacji w humanistyce i nie tylko w humanistyce jest bardzo wiele, więc nie jestem tutaj żadnym wyjątkiem, ale być może stosunek do tego następstwa, tego dziedziczenia, do tego, że nagle, ale to czas nas ustawia na szczycie tej drabiny czasu, prawda, z której pewnie niedługo spadniemy, więc, a ci inni, którzy nas poprzedzali, no są w jakimś takim innym układzie. To ja myślę, że Marta jak czyta teksty, to też już widzi, jak to jest napisane, jak to jest stworzone, jakie są zasady, a czy krótkie zdania, a czy to jest jedno zdanie, które idzie na 5 stron, albo i na czym to polega, jaki jest mechanizm tworzenia. Natomiast mnie to kompletnie nie interesuje. A ja jestem czytelnik. Mnie albo to coś daje, albo nic. Albo to jest dla mnie dobre, albo złe. Myślę, że biblioteki jako taki
fakt kulturowy i materialny są bardzo inspirujące po prostu. To jest tak jak to Borges kiedyś opisał, że w bibliotece jest zawarty cały świat, tylko że on to umiał napisać mniej banalnie, ale że jednocześnie biblioteka jest, bo to jest druga taka, no znaczy może nie druga, ale kolejna metafora borgesowska, że biblioteka jest wielkim labiryntem i że w strukturze, w układzie tego labiryntu, który przecież jest takimi drogami bez wyjścia najczęściej, bardzo trudno jest odnaleźć własną drogę. Myśmy prawie że wychowały się w Bibliotece Jagiellońskiej. To znaczy człowiek tam spędzał nieskończone godziny, najpierw w czytelni głównej, później w czytelni tak zwanej profesorskiej. Ja pracowałam jakiś czas jeszcze w pracowni bibliografii Streichera, więc po prostu mieszkałam tam, korzystałam ze słynnego bufetu z panią Zosią w Jagiellonce i to były dawne, piękne czasy Biblioteki Jagiellońskiej. Tylko mówiąc, wielka biblioteka jest w tej chwili, i to taka biblioteka jak Biblioteka Jagiellońska, jest taką pożywką, może nie tyle dla umysłu, ile pożywką dla wyobraźni. Jest metaforą świata, bez wątpienia, jest metaforą wiedzy, jest metaforą takiego układu pomiędzy indywiduum i taką ogromną zbiorowością książek. Jest też pewnie taką próbą, jeżeli się ogląda bibliotekę, tak jak my ją w tej chwili oglądamy, próbą dotarcia do jakiejś tajemnicy, do jakiegoś rdzenia, że gdzieś może tutaj pośród tych książek ten rdzeń świata jest zawarty i że jak będziemy dobrze szukać, to być może znajdziemy takie panaceum. To oczywiście ja mówię o tym, jeszcze raz powtarzam, jako o pożywce dla wyobraźni, więc zawsze wielka papierowa biblioteka będzie taką stymulacją, wydaje mi się, będzie stymulacją dla umysłu, ale też stymulacją i może w tej chwili przede wszystkim pobudzającą pewne emocje, bo to wszystko, co my możemy zdobyć jako wiedzę w bibliotece cyfrowej, nie zawiera w sobie żadnej tajemnicy, ponieważ powiedziałabym, jest zupełnie płaskie. Natomiast wielka biblioteka składająca się z papierowych książek jest jednocześnie taką pewną formą, z którą my próbujemy obcować i próbujemy ją oswoić. Dlaczego pan się chce więcej dowiedzieć? Kim jest Marta Wykanin, profesor Marta Wykanin? Była świetnie ubrana. A jak ją pierwszy raz zobaczyłam jako koleżankę z grupy. I w tym czasie to było naprawdę bardzo trudne, bo trzeba było włożyć bardzo dużo w to inwencji, prac własnych. Trudno pominąć to, że Marta nas, kolegów z uniwersytetu, wszystkich fascynowała w jakiś sposób. To znaczy ona była i jest przecież, zachowała do tej pory niezwykle piękną dziewczyną, niezwykle piękną kobietą, o bardzo takiej swoistej, egzotycznej urodzie, do pewnego stopnia egzotycznej właśnie. No i ona właśnie była taką piękną, efektowną i świetnie ubraną dziewczyną. I dzisiaj jako dama znacznie po emeryturze zachowała takie jakieś pełne wewnętrzne piękno, które się odmalowuje w jej rysach, w jej twarzy, w jej gestach, w jej sposobie mówienia. I to było takim przedmiotem, także dodatkowym przedmiotem fascynacji. No, była piękna Marta, trochę czasem jak gdyby trochę taka niedostępna, wydawałoby się taka, ja byłem tam studentem pierwszego roku i widziałem ją gdzieś na jakimś wybraniu w Akademii Nauk na Sławkowskiej.
Marta-Byka. I proszę, taki Sprusiński podchodzi do niej i rozmawia jak ze swoim. Ona była i jest taką właśnie troszkę złośliwą obserwatorką. I to zawsze mi to lubiłem. To znaczy, nie pamiętam zbyt wielu konkretnych, zresztą bym nawet nie powiedział, bym pamiętał, to są rzeczy drażliwe, ale ona miała właśnie, tak patrzyła bez kompleksu, że tak powiem, złośliwie, sarkastycznie. Nie sądzę, żeby się pan mógł czegokolwiek więcej o mnie dowiedzieć niż to, co ja mam ochotę powiedzieć.